Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola C261. No i zobaczcie sobie, jak ta Motorola wygląda. Dość ciekawy telefonik. Tutaj dość płaski. Wygląda, jakby był tutaj muzyczny. Jeśli wiecie, czy to jest telefon muzyczny, to dajcie oczywiście znać w komentarzu pod filmem. No i tutaj zobaczmy, ma tutaj otwory na głównej głośni. Na tylnej tej ściance obudowy wygrawerowana tu MK, Motorola. U samej góry widzimy aparat fotograficzny, no w tym przypadku chyba słabej jakości. Nawet nie zerkałem, jakie to jakości ten aparacik jest. Tutaj na drugiej bocznej ściance zobaczymy oczywiście jakieś porty ładowania, słuchawkowe, inne, pewnie USB. I u samej góry mamy tutaj otwory na naszą smycz. Tu sobie zobaczymy jeszcze naszą baterię, jak ona wygląda w tym telefoniku. No i zobaczmy sobie tutaj podstawowe informacje tej baterii i modele tej baterii, jeśli byście oczywiście taką baterię szukali. BC60. No i na odwrocie dokładne, gdzie została wyprodukowana. Widzimy Chiny oczywiście. I sprawdzimy sobie jeszcze nalepkę. Tu mamy e-mail. No i jeszcze inne dodatkowe informacje tej Motorola. No i Motorola widzimy została wyprodukowana też w Chinach, tak samo jak nasza bateria. No i teraz przejdziemy do demontażu tej Motorola. Ściągamy oczywiście tylną klapkę. Wyciągamy naszą baterię. Wyciągamy kartę SIM. No i w tym przypadku chyba karty pamięci nie ma w telefonie. I teraz zabieramy się do kręcenia naszych śrubek. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta śrubka. Odkręcamy wszystkie. W tym przypadku są śrubeczki tutaj gwiazdkowe. Dość długie, jak widać, naprawdę bardzo długie. I druga strona. Tutaj dość oporowo one się odkręcają, ale nie jest tak źle. Sobie wszystko podamy na bok i teraz podwadzamy oczywiście tutaj naszą obudowę przednią bądź tylną. Tutaj tylna odchodzi, więc sobie tylną otworzymy. Jedziemy po całej długości tutaj. Tutaj zobaczmy, już w korpusiku znajduje się głośniczek główny. W tym przypadku jest bardzo zbliżony do Sonoricsonów, tych starszych K310, W200, wibracja. Tutaj w bardzo prosty sposób wyciągamy, podwadzamy. No i wyciągamy nasze tutaj podzespoły z naszego korpusiku. No i tu widzimy naszą płytę. Na płycie znajduje się takie ogumienie, które tutaj osłania przez skórzę pewnie nasze tutaj głośniczki i wibracje. Sobie odkładamy na bok. Zaklejamy później po prostu sobie tutaj nie pomylić. No i podwadzamy te wszystkie tutaj podzespoły wraz z płytą główną. Tutaj pewnie sobie będziemy działać od samej góry. Tutaj podwadzamy, ale wcześniej by tutaj nie uszkodzić taśmę, widzicie? Tu jest tasiemka. Od wyświetlacza podwadzamy sobie tasiemkę. Teraz już widzicie, tutaj jest blokada główna. W tym miejscu podwadzamy sobie tą blokadę. No i nam tutaj cała nasza płyta wychodzi. Tutaj zobaczcie, wszystko nam wyszło. I tu widzimy już przednią obudowę. Możemy sobie teraz wymienić naszą klawiaturkę numeryczną, funkcyjną. Jeśli mamy taką ochotę, jeśli jest przetarta. Tutaj możemy wymienić już
złącze antenki zasięgowej. I tu jeszcze możemy wymienić oczywiście wszystkie tutaj podzespoły, wyświetlacz, klawiaturkę numeryczną funkcyjną, ale tutaj wcześniej widzimy takie dwie blokady są, tu jest jedna blokada i tu jest druga blokada. My sobie je wypinamy, tę jedną, to jest taka metalowa, widzicie, zapinka. Jedna i tu jest druga. I tutaj jest druga. Wypinamy sobie taka sama jak tamta. Teraz sobie już odłączamy. Myślę, że już powinno puścić. Tak jest. Ta cała ramka już odchodzi. I tu możemy już sobie swobodnie wymienić nasz głośniczek od rozmów. Tutaj oczywiście podwadzamy, no i wyciągamy. Tak samo tu widzimy membrankę wraz z tą płytką klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. Ona tutaj była wpięta w to miejsce. No i nasz tutaj wyświetlacz, zobaczcie, bardzo prosty sposób go wymieniamy, bo tutaj nawet jest, o widzicie, bo już był odpięty. Tutaj nawet nie ma żadnego mocowania, jakiegoś takiego mocniejszego, tylko ta ramka właśnie blokuje nasz wyświetlacz. No i fajnie, powiem wam szczerze, tutaj wymyślili, bo na pewno było fajnie dla serwisantów naprawiających ten telefon. Bardzo prosty telefon w demontażu, jak widzicie. Taki tutaj wyświetlacz takich rozmiarów. No i tu już mamy mikrofonik w tym miejscu. To już dość utrudniony sposób, bo jak wiecie, to jest skrzywany. No i tak wygląda ta płyta główna w tej Motorola. Tu już mamy aparacik, pewnie wymienny, ale troszkę też w sposób utrudniony. Musimy go tutaj podwadzać umiejętnie, by go nie uszkodzić. Tu mamy slot na kartę SIM, gniazda, tu gdzie ładowania i słuchawek 2,5. Tutaj kostka naszej baterii, antenka zasięgowa. I teraz wkładamy telefon w odwrotnej kolejności, zakładamy nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj sobie od razu mocujemy na drugiej stronie. Nam się fajnie to wszystko ułożyło. Może przycieramy sobie od razu nasz wyświetlacz, żeby później nie był brudny, jak założymy już naszą ramkę. Zakładamy naszą ramkę z powrotem na swoje miejsce. Tutaj mocujemy na zatrzaskach. Zakładamy naszą tutaj klawiaturkę numeryczną funkcyjną. Ona tutaj jest spinana właśnie, zobaczcie, właśnie te spinki, które przecież ściągnąłem, te metalowe. Te spinki tutaj, jak nie wiem, pamiętacie, tutaj z tej strony dziureczki muszą być z tej strony, dlatego że tu są takie mocowania mini. O, tu jest jeden, tu jest drugi. Tu nawet widać. Tu się zaprą i będą nam trzymać. Tutaj z jednej i tutaj widać je z drugiej strony. No i już jest, jak widzimy, bardzo fajnie. Tutaj wyświetlacz czyściutki, wszystko jak należy. Teraz sobie może zapnijmy naszą tutaj antenkę zasięgową. Ona była jakoś tu w tym miejscu. O, tu zapinamy na, widzimy, dwóch blokadach. Tu jest jedna, tu jest druga. Tu już jest wszystko gotowe. Sobie odkładamy na bok. I teraz tutaj, aha, nie. Tutaj na płycie głównej będziemy zakładali tą osłonkę gumową. Tu musi się zmieścić te złącza tutaj w tym miejscu. Tutaj mocujemy po całej długości. Tutaj nie chce nam wchodzić coś. Tu się zapięła. Tutaj też. No i to wszystko. Tu sobie chyba dotknąłem niepotrzebnie wyświetlacza. Tu go przetrzę jeszcze raz. Nakładamy to wszystko z powrotem
na swoje miejsce. I zakładamy nasz cały tutaj przód, że klawiaturkę nałożymy, żeby było z głowy, żeby nam nie wlatywała. I zakładamy ten cały nasz przód. Dociskamy tutaj z wszystkich stron nasze zaczaski. No i teraz tutaj przykręcamy nasze 6 śrubek, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz zakładamy naszą baterię. Zakładamy z powrotem naszą klapkę. No i to wszystko, jak widzieliście, bardzo prosty demontaż tej Motorola tutaj C261. To jeśli Wam się filmik oczywiście podobał, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza. No i to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sonarysonów, Siemensów, innych telefonów klasycznych, dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!